Łatwo można zauważyć, że te ogórki już się do niczego nie nadają. Niestety okres rośnięcia ogórków w pierwszej fazie był fantastyczny. Całkiem dobra pogoda, sprzyjająca. A jak już się zaczęły zawijać te ogóreczki, to zaczęło być tak upalnie, tak gorąco, że już po prostu słońce wypaliło je na suchy wiór. Dlatego mimo tego, że podlewałam i rano, i wieczorem, one uschły. Nic na to nie poradzimy, dlatego zbieram nawet takie małe, malusieńkie ogóreczki i pozbywam się ich z grządki, a te malusieńkie ogórki zrobię sobie po prostu w occie. Ile będzie, nawet jak będzie słoiczek, to myślę, że będzie dobrze. One już nie rosną, one już się wykrzywiają, żółkną od razu. W związku z tym pozbywam się i czyszczę tą grządkę już na jesień. Nie wiem jak u Was, ale u mnie tych ogórków to tak dużo nie było. Ja może zrobiłam 3 razy małosolne i chyba 6 słoików w occie i koniec. Także do widzenia ogórkom. Ta sama sytuacja jest z ogórkami w szklarni. Też już są wysuszone liście. Ktoś na którymś filmie zapytał się, czy nie mam przędziorka. Ja tutaj sprawdzałam, tutaj nic nie znalazłam. Po prostu upały zaszkodziły tym ogórkom. One nie nadążały z prowadzeniem wody właśnie w tych komórkach. Nie przywodziły. Pamiętacie, że podczas suszy rośliny też się męczą i zachwiana jest ta gospodarka wodna. No ale mamy takie już takie niewykształcone dobrze te ogórki, ale jeszcze jakieś będą i się na pewno je zużyję. A dzięki takiemu sprzątaniu tego zrobię więcej miejsca dla pomidorów, zrobię po prostu prześwit dla pomidorów, które mam nadzieję będą teraz spokojnie sobie mogły dojrzewać. Że cały ten majdan muszę wysprzątać. Sprzątam te ogórki, a coś tutaj chciałam pokazać. Pomidory się tutaj, nie mam samokończących pomidorów. Zobaczcie, zostawiłam pęd, który wyszedł poza szklarnię. Okienko już też dawno temu gdzieś tam odleciało i już nie naprawiałam, bo i tak nie było sensu. Ze względu na to, że ponad 40 stopni upału na zewnątrz, to bym musiała otwierać, zamykać, czy i tak zostawić otwarte, także została przestrzeń, okienko gdzieś tutaj leży do naprawienia, do złożenia razem. Nie polecam takiej cienkiej konstrukcji, już to wcześniej też mówiłam, ale takie kupowane na eBayu czy na eBayu, takie konstrukcje lekkie, chińskie, to jest nic dobrego. 4 lata chyba mam tą szklarnię, tutaj plastik już jest przeżarty, z zewnątrz on się kruszy, już nie ma tej perforacji, takiej tej podwójnej ścianki, tylko w niektórych miejscach jest tylko jedna część i ja nie wiem, czy w przyszłym sezonie to wytrzyma. Jak nie, to trzeba będzie zainwestować w porządną szklarnię. Marzy mi się taka, jak w Polsce sprzedają po prostu firmy. Jeżeli w Anglii są takie firmy, to niech ktoś się odezwie i podpowie, bo już takie, na które, ja nie wiem, chyba wydałam około 400 funtów, jak nie trochę więcej. Myślałam, że to będzie coś porządnego, ale nie. Konstrukcja i te śrubeczki takie malutkie, wszystkie, to wszystko odpada. Także tak, mam tutaj miejsce dla pomidorów. Tu widzę, że pomidory poszły w kilka pędów. Już dzisiaj może ich nie będę przycinała, tylko na spokojnie sobie zobaczę, czy po prostu trzeba je tutaj wyciąć jakoś, bo jak one mi już tutaj kwitną, to może zostawię. Zaraz, a w sumie to sprawdźmy. Liści też obetnę, to się zrobi trochę bardziej przestrzeni, będzie wiadomo, co ja tutaj w ogóle wycinam. Bo w sumie nie wiem. Tak to jest, jak się ma za mało czasu wolnego. Trochę Was obniżę. Zobaczycie tą moją przestrzeń.
która obrosła pomidorami. Patrzę, tu jest też boczny pęd. I takie są zbite w kupie, jakoś tak się trzymają. Jeden na drugim pędzie powyrastał. Na dziko. Uprawa na dziko. W ogóle jak były te upały, to aż mi się tutaj nie chciało w ogóle wchodzić, bo tu nie było czym oddychać. I ciężko było wytrzymać. Wchodziłam tylko podlewać ostatnie 2 tygodnie i nic więcej. Dlatego teraz jak troszeczkę się ochłodziło, jest tylko niecałe 30 stopni, to stwierdziłam, że to już jest ten czas. Także tak, kochani, a pokażę Wam pomidorka. To jest malinowy pomidor. Takie ładniutkie pomidorki. Sobie zbieram już jakiś czas. Pierwsze zaczęły mi dojrzewać te pomidory na zewnątrz, a dopiero teraz dojrzewają w szklarni. No ale tu jest jeszcze sporo do obcięcia liści, także liści i wilków. Także w sumie nawet dobrze, że one dojrzewają jedne szybciej, drugie później, bo nie mam problemu z przerobem takiej masy codziennie, tylko co drugi, trzeci dzień. Teraz już zaczynam robić sosy pomidorowe. O, pyszne. Jak zawsze u mnie na filmie, ja muszę trochę pociumkać. Także ja sobie zjem takiego pomidorka świeżego. Pyszny. Ja sobie teraz posprzątam szklarnię i pokażę Wam, co dalej w tym ogródku rośnie i jak pięknie. Skoro mamy zebrane ogórki takie ostatnie, to zbierzmy też i marchewkę, która tutaj sobie dzielnie rosła, aczkolwiek jak urosła, to nawet nie wiem, bo wykopywałam jak była młodziutka, a potem jakoś miałam przerwę w marchewce. No, za duża to ona nie będzie, ale zawsze coś i mam pomysł, jak wykorzystać te właśnie ogórki z grządki, które nie są jakieś takie atrakcyjne, ale będą one, słuchajcie, do sałatki na zimę i też nie będzie tego dużo, będzie po prostu może za 2-3 słoiczki, bo to taka nieudana uprawa tych ogórków, no ale marchewka uważam, że wcale taka zła nie jest. Tyle powinno mi wystarczyć. A reszta niech sobie jeszcze troszkę rośnie, aczkolwiek wykorzystam ją też do kolejnego jakiegoś przepisu. Kochani, skoro mam takie mizerne ogóreczki, które są powykręcane, no to postanowiłam zrobić sałatkę. Mam tu prawie 2 kg ogórków. Do tego potrzebuję jakieś 3 cebulki. Mam tutaj takie w sumie 2,5 cebulki, ponieważ mam niecałe 2 kg ogórków. 3-4 marchewki i tutaj mam obrane już ząbki czosnku. Do tego będzie potrzebne nam pół szklanki octu 10% i tak 3/4 szklanki cukru. Ja tutaj dałam troszeczkę mniej, ta szklanka się zwęża, ponieważ ponieważ tych ogórków mam chyba tak 1,7 kg. I żeby ta sałatka była taka, wiecie, do pochrupania, to ja te ogórki będę kroiła po prostu w takie grubsze plasterki, żeby nie na tarce, ponieważ na tarce one będą cieńsze i jak one dostaną soku, no to zrobią się takie miękkie. A ja wolę jednak jak do sałatki to takie coś pochrupać. Także sobie kroję na takie grubsze plasterki
te wszystkie moje ogórki. Nakroiłam tutaj wszystkie moje ogóreczki, także mam po prostu takie grubsze plasterki. Poodkrajałam dupeczki i ogoneczki. Dupeczki i ogoneczki poodkrajałam. I teraz, zanim przystąpię do przygotowywania kolejnych tutaj warzywek, to nasypię 2 łyżki soli. Wy możecie używać soli do zapraw. Ja mam taką zwykłą sól kuchenną. Ona mnie się też tutaj sprawdza. Tylko że ona, wydaje mi się, jest mniej słona niż taka zwykła sól jak na przykład sól kłodawska, tak sól polska. Dlatego ja sobie tutaj jeszcze dam 3. łyżkę soli. Ale tak w przepisie jest 2 łyżki soli. Wymieszam sobie te ogórki i niech one sobie tutaj miękną, a ja w tym czasie sobie pokroję cebulę na cebulę, czosnek i starkuję marchewkę właśnie tutaj do tej miski i wszystko razem wymieszam. I tak jak mi się ukroi, takie grubsze piórka tej cebuli po prostu będą w sałatce, bo ja tą cebulę też w tej sałatce konsumuję. Ja jestem z tych, słuchajcie, co wszystko zjedzą, co jest zjadliwe, dlatego mój czosnek też pokroję w takie grubsze plasterki, żebym mogła go konsumować. Jeżeli ktoś nie ma tak zęba na czosnek, to można ten czosnek przecisnąć przez praskę. Ale ja jednakowoż wolę takie właśnie kawałki, jak mi się trafią w sałatce. Tu gdzieś skórka jest jeszcze. A przez tą cebulę ja już zaczęłam płakać, także pewnie zaraz będę pociągała nosem. I ostatni etap to jest starcie marchewki. Jak mamy starkowaną marchewkę, też mieszamy wszystko razem. Teraz już mam tak wymieszane, dalej będę mieszać, tylko teraz już z cukrem i z octem. Od czasu do czasu będę tutaj podchodziła i mieszała dalej, po prostu, żeby tutaj mi się wszystko porozpuszczało i każdy składnik dostał tego cukru, soli i octu. I taką przygotowaną sałatkę odstawiam na jakieś 3-4 godzinki. Jak będę widziała, że one są w takim lepszym stanie, to przejdziemy do kolejnego etapu. A jeszcze taka mała uwaga, jak ktoś lubi, to można dodać przyprawy do gyrosa, do tej właśnie najprostszej takiej sałatki. Kilka składników. Można dodać przyprawy do gyrosa i też super smakuje. No dobrze, przykrywamy, odstawiamy i sprzątamy. Sałatka z ogórków się maceruje. To czas pomyśleć też o jedzeniu na dzisiaj, na tak zwany lunch. I tutaj zobaczcie, jakie mam piękne patisony. Czas je po prostu zebrać. Mam takich kilka i wezmę sobie 4 takie największe, wytnę te patisony. Czy ja je tak tutaj dostanę? Gdzie spróbuję może wykręcić. A nie, tutaj ładnie mi odejdzie. O, mamy pierwszego. Takiego pięknego. I tu jest taki duży też. Może ten też wezmę. I drugi. I tego tutaj. Gdzie ty masz ogonek? Malutki. Ciężko. Chyba tutaj. O.
trzeci i mamy takie piękne patisony. No i teraz po obmyciu patisona muszę go tutaj przekroić, żeby zrobić mu kapelusik i będziemy te patisony nadziewać. Także postaram się zdjąć kapelusz i teraz wydrążyć pestki. Zobaczmy, jak mi to pójdzie. Aż tyle pestek to on nie ma, ale zrobimy tutaj po prostu dziurkę na wypełnienie innymi składnikami. Ponieważ pogłębiam te miseczki i tu mam taki fajny, czysty miąższ, to ja ten miąższ wykorzystam do moich sosów pomidorowych. Po prostu zagęszczę sobie tym miąższem mój sos pomidorowy, bo zebrałam też sporo pomidorów i będę za chwileczkę też robiła sosy pomidorowe. No ale najpierw te moje patisony przygotuję. Przygotowałam sobie kuskus, zalałam wodą, kuskus posoliłam i dodałam przyprawy staropolskiej do kurczaka. I ponieważ do kurczaka, to mam też mięso mielone z kurczaka. Dajemy kuskus. Jest dosyć słony, także postaram się dawać mniej przypraw do następnego rzeczy. Mięso mielone rozmrażałam w mikrofalówce. I to będzie moja baza. Teraz wykorzystam też ser paner. Cebulkę zesmażę razem z marchewką. Teraz ten ser obsmażę na patelni, tak go troszeczkę, bo to jest taki twardy ser, on się nie będzie rozpuszczał, dlatego go tak, można go zgrillować, a ja go przysmażę na patelni. I pomyślałam sobie, że brakuje mi jeszcze jakiegoś zielonego akcentu. Poszłam do ogródka i zerwałam moje papryki. Dużo papryk mi nie urosło na krzaku, ale te, co są, wystarczą na korzystanie z nich podczas lata. I zesmażę lekko, nadam im takiego smażonego posmaku. To już ostatni element, który przypiekam na patelni do mojego farszu. I tutaj dam też kilka ząbków czosnku. Czosnek też uprawiany przeze mnie. Zimowe czosnkowanie. Super smak. Teraz po prostu trzeba wszystko porządnie wymieszać. Muszę dodać pieprzu, zapomniałam. Mięso z kurczaka i kuskus są delikatne w smaku, także fajnie podkreślić je czosnkiem i pieprzem. Masa patison nabijam, staram się w te zakamarki też włożyć. Pierwszy patison naładowany. Dupka przyklejona. Dupka nie. Kapelusik. W sumie to chyba dam. Zostało mi trochę farszu, jak widzicie. I tak, ten farsz można zamrozić, albo po prostu skoczyć po kolejnego patisona, albo paprykę i też wypełnić paprykę tym farszem i przypiec. Zobaczę. Przyjdzie pomysł, jak wstawię do piekarnika, zobaczę, ile mam miejsca na blaszczce najpierw.
Patisony przygotowane do pieczenia. Na dno wylewam odrobinę wody, żeby najpierw one się tutaj ładnie nam podgotowały, zmiękły. Dosłownie, żeby parowała ta woda. Na początek przykrywamy folią, żeby się to ładnie nam podgotowało. I tu już ogonek mi przeorał folię. Do piekarnika najpierw tak na pół godziny wstawię. Ja mam piekarnik z bardzo starej daty i tu są takie numerki. Myślę, że na numer 7 to jest jakieś 180-200 stopni. Później odkryję i będę przypiekała do momentu, aż będę widziała, że ta skórka z wierzchu tego patisona jest przypieczona. Zobaczymy, jak wyjdzie, pokażę. Sałatka się maceruje, patisony są w piekarniku, więc jest czas na zrobienie przecierów pomidorowych. Pomidory obmyte, odkrajam tylko te środeczki twarde i już od kilku lat robię takie przeciery w Thermomixie, nie muszę tutaj nic mieszać, wstawiam na pół godziny i po prostu miksuję też w Thermomixie od razu, razem ze skórką. Skórki nam nie przeszkadzają. Jakby były większe, starsze pomidory, to mogłabym tą skórkę zdjąć, albo później cały sok, cały sos przez sitko wyczyścić, ale z racji tego, że naprawdę przez wiele lat nam te skórki nie przeszkadzają, to ja tego nie robię. Przez wiele lat, kilka lat. Kilka lat, bo ja mam kilka lat dopiero ogródek. Chyba że jakaś skórka tu odchodzi od razu, to ja sobie ją odłożę. I do takiego sosu ja używam różnych składników, a dzisiaj będzie bardzo prosto. Będzie po prostu cebula, czosnek i ta reszta papryki, która mi została, i ten miąższ z wydrążonego patisona. Sól, pieprz do smaku i tyle. Także ja sobie teraz kolejny etap przerabiania tego, co mamy w domu, to jest po prostu sos pomidorowy na zimę. W Thermomixie wcale się nie muszę martwić o to, jakie są wielkości kawałków pomidorów. On mi tutaj super zmieli. Ze względu na pogodę jest za gorąco. Jak ja je podlewam, to one zaczynają też pękać. Dlatego staram się te pomidory wykorzystać jak najszybciej po tym, jak one mi dojrzeją. No dobrze, teraz jeszcze czosnek, przyprawy i będę gotowała. Kochani, i tak na szybko, ponieważ wyczerpuje mi się już mikrofon. Niesamowite. Przerabiamy to, co mamy w ogródku teraz. Nawet w takim malutkim ogródku jak mój można coś zawsze wyhaczyć dobrego i sobie przygotować czy sos pomidorowy, taki szybki, dosyć luźny, bo on będzie dodawany do mięsiwa, do różnych gulaszy, czy nawet i do zupy pomidorowej się nadaje świetnie. Mam takich dzisiaj 6 słoiczków zrobionych. Z takich nieudanych ogórków mamy sałatkę ogórkową, to jeszcze jest ciepłe, także czekam aż ostygnie i też mam 6 takich słoiczków mi wyszło. Zawsze chciałam to zrobić. 6 słoiczków z ogórków. Takich nieudanych, takich krzywych, ale do sałatki do obiadu, sałatka do obiadu będzie. A tutaj mam kompot z jeżyn, dziko rosnących jeżyn tutaj w naszej okolicy. Wybraliśmy się na spacer i właśnie te jeżyny były już dojrzałe. Tak, zaczynają się dopiero te dzikie, także zebraliśmy około kilograma i 2 słoiczki soku mam zrobionego, a jeżyny będą do ciasta, są teraz w zamrażarce. A tu proszę moje popisowe danie wakacyjne, nadziewany patison. Jeżeli jest za ciemno, to słuchajcie, ja zrobię zdjęcie. I teraz jest pora lunchu, w związku z tym ja się zabieram za szamanie tego mojego patisona.
Mam nadzieję, że po tych kilku tygodniach, jak wróciłam do ogródka i do kuchni, to odcinek podobał Wam się bardziej i więcej osób go obejrzy, ponieważ te ostatnie, no to takiej oglądalności nie mają. Jednak jesteście przyzwyczajeni do tego, że pokazuję, co się dzieje w ogródku. Także na koniec zobaczcie ujęcia z drona, jak wygląda mój ogródek. A ja Wam życzę miłego, cudownego dnia. Już nie będę mówiła miłej, cudownej niedzieli, bo nie mam czasu na nagrywanie cotygodniowe. W związku z tym odcinek pojawi się wtedy, kiedy będę miała czas go zmontować. Miłego dnia i do następnego razu. Pa, pa. A ja tu będę szamała. Ogonek odleciał. Mięciusieńkie. O, może Wam jeszcze pokażę, że ten patison się tak wypiekł, że można jeść ze skórką. Ojejulku, jakie pyszności. Coś pysznego.